Witajcie! Dziś zabieramy Was do położonego w województwie podkarpackim Krosna. Przez wielu nazywane jest Małym Krakowem ze względu na architekturę lub miastem szkła, w związku ze słynną hutą produkującą znane na całym świecie wyroby szklane. Ale o tym opowiadaliśmy Wam już na poprzedniej wycieczce. Krosno zachwyca przede wszystkim niepowtarzalnym klimatem oraz piękną starówką, na której znajdziecie dziś większość atrakcji miasta. Sprawdźcie z nami, co warto zobaczyć w Krośnie. Dziękujemy, że odwiedzacie z nami Krosno. Zachęcamy do subskrypcji kanału, bo co tydzień publikujemy na nim film o ciekawych i atrakcyjnych miejscach w Polsce, które warto odwiedzić. Napiszcie także krótki komentarz i dajcie łapkę w górę, dzięki czemu nasze filmy będą miały szansę dotrzeć do większej liczby widzów. Najlepszym miejscem, aby zapoznać się z historią Krosna, jest Muzeum Podkarpackie, które gromadzi zbiory związane z dziejami miasta od czasów starożytnych do współczesności. Mieści się ono w dawnym Pałacu Biskupów Krośnieńskich oraz przylegającej do niego kamienicy. Historia miasta liczy według archeologów ponad 6000 lat, co potwierdzają badania. Ustalili oni, że ziemie krośnieńskie początkowo były zamieszkiwane przez Celtów. Kolejny okres, dobrze rozpoznany przez historyków na podstawie wykopalisk, to wpływy rzymskie z okresu od I do VI stulecia. Około VII stulecia powstaje w okolicach gród obronny Wiślan, który w X wieku staje się ważną osadą słowiańską w pobliżu styku granic Polski, Rusi i Czech. Ze względu na położenie często jest miejscem walk. Na wystawach muzeum okres słowiański reprezentują przedmioty codziennego użytku, naczynia gliniane lepione ręcznie i toczone na kole, przedmioty żelazne, klucze, sprzączki i noże. Wyeksponowano tu ponadto zabytki o charakterze militarnym, znalezione w obrębie wczesnosłowiańskich grodzisk, topory, groty, włócznie i strzały oraz ostrogi. Pierwsze pisemne wzmianki o Krośnie pochodzą z 1282 roku, kiedy to w jednym z pism biskupich wymienia się Krosno jako jedną z 34 osad będących w posiadaniu księcia krakowskiego Leszka Czarnego. W połowie XIV wieku Krosno otrzymało prawa miejskie na prawie magdeburskim, a w 1367 roku Kazimierz Wielki nadał mu tytuł królewskiego wolnego miasta oraz własny herb. Rozpoczyna się budowa miejskich obwarowań, które do dziś zostały w niewielkim fragmencie, który możemy obejrzeć na terenie Muzeum Podkarpackiego. Powstają klasztory i rezydencja biskupia, kwitnie handel i rzemiosło. Krosno staje się ważnym ośrodkiem handlu węgierskim winem i suknem. W drugą połowę wieku wchodzi z populacją ponad 4000 mieszkańców. Średniowieczne miasto zaopatrzone było w wodociąg i kanalizację, co niewątpliwie wskazuje na dużą rangę grodu i zamożność jego mieszkańców. Przywilej Kazimierza Jagiellończyka z 1461 roku wskazywałby, że Krosno po Krakowie i Lwowie było trzecim miastem zaopatrzonym w takie urządzenia. Z badań prowadzonych przez krośnieńskich archeologów wynika, że z systemu tego korzystano aż do początku XIX wieku. Tutaj jest taki obrazek, jak tego typu latryn używano w średniowiecznych miastach.
Oryginalna deska klozetowa. Z tej latryny najprawdopodobniej w czasie jakichś pożarów, jakichś takich wydarzeń w mieście zrobił się taki dół chłonny, taka dziura, która pochłonęła bardzo dużo rzeczy z wieży wójtowskiej. Wieża wójtowska to był taki najstarszy murowany budynek w dziejach miasta, w którym znajdował się główny administrator miasta, czyli wójt. I w tej latrynie tak naprawdę znalazło się bardzo dużo ciekawych rzeczy, które się przepięknie zakonserwowały. Między innymi tutaj mamy naczynia, czy kurze jaja, najprawdopodobniej wcześniej gotowane. Trafiły do tej latryny, to jest przełom XIV-XV wieku. Nie było tam dostępu powietrza, nie zaszła żadna reakcja organiczna i najwidoczniej i one bardzo ładnie skamieniały. Złoty wiek miasta kończy się w pierwszej połowie XVII stulecia. Miasto trapią najazdy Tatarów, a następnie Szwedów. Jakby tego było mało, na miasto spadają plagi epidemii i pożarów. Sytuacji nie zmienia względny spokój, który zapanował na początku XVIII stulecia. Kwitnące do niedawna Krosno podupada. W wyniku rozbiorów Krosno trafia pod zabór austriacki i staje się częścią habsburskiej Galicji i Lodomerii, jednej z najuboższych prowincji cesarstwa. Historię tego okresu aż do współczesności możemy obejrzeć na kolejnej z wystaw Muzeum Podkarpackiego. Prezentowane są tu eksponaty, które tworzą portret XIX-wiecznego prowincjonalnego galicyjskiego miasteczka i jego mieszkańców. Sytuacja Krosna zaczęła zmieniać się dopiero w połowie XIX wieku, gdy zniesiono pańszczyznę, a Ignacy Łukasiewicz założył kopalnię i rozpoczął budowę jednej z pierwszych na świecie destylarni oleju skalnego. Krosno i pobliska Bóbrka stały się kolebką przemysłu naftowego. W ślad za tym uruchomiono zakład rafinerii ropy naftowej, a do miasta dotarła kolej żelazna. Okres ten reprezentuje bogata kolekcja lamp naftowych pochodzących z różnych wytwórni europejskich i światowych. Okres niepodległej Polski to przede wszystkim odbudowa gospodarki. Powstaje wiele nowych przedsiębiorstw, w tym słynna Huta Szkła. Jednak dopiero uruchomienie w latach 30. Centralnego Okręgu Przemysłowego przyniosło prawdziwy skok rozwojowy. Krosno w tym czasie stało się jednym z największych ośrodków hutnictwa szkła. Wysoka jakość podkarpackiego szkła znana jest od lat, a opowiadaliśmy Wam o tym w poprzednim filmie o Centrum Dziedzictwa Szkła. W Muzeum Podkarpackim możemy za to obejrzeć krośnieńskie wyroby, które od blisko 100 lat cieszą się dużą renomą. Wystawę szkło podkarpackich hut uzupełniają obiekty z renomowanych polskich i europejskich hut szkła, wykonane w stylistyce secesyjnej i art deco. Rozwój Krosna ponownie przerywa wybuch II wojny światowej, podczas której miasto poniosło ogromne straty. Tuż po jej zakończeniu, przede wszystkim ze względu na źródła ropy naftowej i zakłady przemysłowe, błyskawicznie przystąpiono do jego odbudowy. Nie można zwiedzać Krosna bez odwiedzenia tutejszego Starego Miasta i pięknego rynku. Obejmuje ono zasadniczo najstarszą część miasta lokacyjnego, które pomimo przekształceń zachowało swoje średniowieczne rozplanowanie. Przez wielu nazywane jest Małym Krakowem. Porównanie do dawnej stolicy Polski nie jest przypadkowe, szczególnie gdy spojrzymy na krośnieński rynek, który łudząco przypomina ten krakowski, głównie ze względu na charakterystyczne renesansowe, zabytkowe kamienice. Krośnieński rynek ma kształt prostokąta i dzisiaj jest znacznie większy niż w czasie lokacji miasta w XIV wieku. Służył wówczas do celów handlowych i początkowo otoczony był drewnianymi budynkami, które w XV wieku stopniowo zastąpiono murowanymi. Najpiękniejsza i najstarsza jest kamienica wójtowska,
która zachwyca wspaniałym renesansowym portalem z pięknymi zdobieniami. Ciekawie prezentuje się również kamienica pod zegarem. Po dawnym renesansowym ratuszu z XVI wieku nie pozostał już ślad. Uległ zniszczeniu w czasie pożaru w XIX wieku i jego pozostałości rozebrano. Podczas prac archeologicznych odkryto również pozostałości dawnego domu wójtowskiego. Był to gotycki budynek wzniesiony jeszcze w XIV wieku jako siedziba wójta, ale także pełnił funkcję zbrojowni i więzienia. Budynek spłonął w XVI wieku, a wraz z nim archiwum miejskie. Miejsca po obu budynkach zaznaczono dziś czerwoną cegłą na płycie rynku. Warto także zwrócić uwagę na arkadowe podcienia krośnieńskiego rynku. Wielu osobom przypominają one krakowskie sukiennice. Pochodzą jeszcze z czasów, kiedy to drewniane Krosno przeobrażało się w miasto murowane. Wtedy to bogaci mieszczanie zaczęli budować swoje eleganckie kamienice. Część podcieni pochodzi z XVI wieku, inne są rekonstrukcją z XIX i XX stulecia. Od 2019 roku na krośnieńskiej zabytkowej studni na rynku można podziwiać makietę Krosna. Przedstawia ona, jak zmieniało się miasto od czasów średniowiecza na przestrzeni wieków. Zobaczyć tu można więc obiekty, które kiedyś stały w Krośnie, a obecnie już ich nie ma. Jednym z najciekawszych zabytków Krosna i Podkarpacia pod względem bogactwa wnętrza jest kościół farny, czyli bazylika kolegiacka pod wezwaniem Świętej Trójcy. Skrywa ona unikatowe skarby pamiętające okres największej prosperity miasta. Powstanie świątyni datuje się na pierwszą połowę XIV wieku, a więc na czasy lokacji przez króla Kazimierza Wielkiego. Rozwijające się prężnie miasto potrzebowało jednak godniejszej fary i w XV wieku kościół znacznie rozbudowano. Powstała wówczas rozległa pięcioprzęsłowa budowla. Kościół w XV i XVI wieku otrzymał także nowe kaplice, w tym świętego Wojciecha oraz świętych Piotra i Pawła. Zaadaptowaną w pierwszej połowie XVII wieku przez Wojciecha Portiusa na rodzinne mauzoleum. Portius stał się zresztą fundatorem wielu elementów wyposażenia, ściągając tu wybitnych artystów europejskiego formatu. Co ciekawe, jego wyjątkowa szczodrość wzbudzała szczególne zainteresowanie dlatego, że był z pochodzenia Szkotem. Dziś jego pomnik znajduje się nieopodal wieży kościoła. To nic dziwnego, bo miasto mu sporo zawdzięcza. Wnętrze kościoła zdobi wiele dzieł sztuki, w tym potężne barokowe obrazy przedstawiające przywiązanie do życia i nieuchronność śmierci. Manierystyczny ołtarz główny zdobi dzieło nadwornego malarza królów polskich z dynastii Wazów, Wenecjanina Tommaso Dolabelli. Portiusowi świątynia zawdzięcza także zachowane niemal w nienaruszonej formie manierystyczno-barokowe wnętrze. Do ciekawszych elementów należy także kaplica mauzoleum Portiusa ozdobiona fenomenalną dekoracją stiukową. Oglądając kościół nie można także ominąć stal w prezbiterium ufundowanych przez Annę Wojciechową Portiusową, przepięknej ambony i ławki kolektorskiej. Znajdziemy też w świątyni ciekawe nagrobki, między innymi kasztelana połanieckiego Jana Skotnickiego i jego żony Zofii z Digenzów, właścicieli zamku Kamieniec w XVII wieku oraz biskupa przemyskiego Stanisława Tarły, który schronił się w krośnieńskim pałacu biskupim przed klątwą kościelną.
Kościół Franciszkanów w Krośnie jest najstarszą czynną świątynią na Podkarpaciu. Wznoszona była wieloetapowo, a jej najstarsze elementy pochodzą z XIII wieku. Zniszczony przez Tatarów już na początku swojego istnienia został odbudowany, a następnie rozbudowany przez Franciszkanów na przełomie XIV i XV stulecia. W XVII wieku dobudowano do niego 4 kaplice, kruchtę oraz dzwonnicę. Kolejny duży remont świątynia przeszła na przełomie XIX i XX wieku po pożarze miasta. Autorem prac był Tadeusz Stryjeński, dzięki któremu świątynia przeszła regotyzację i otrzymała obecną formę. W kościele Franciszkanów warto także zwrócić uwagę na kaplicę Oświęcimiów. To jedna z najpiękniejszych kaplic barokowych w Polsce. Fundatorem kaplicy był Stanisław Oświęcim, szlachcic i dyplomata, który wiele lat podróżował po całej Europie. Kaplica zaprojektowana została przez mediolańskiego artystę Vincenzo Petroni. Fundator miał zakochać się ze wzajemnością w swojej przyrodniej siostrze Annie i pojechał do Rzymu, aby uzyskać zgodę papieża na ślub. Umówił się, że jeśli wróci na białym koniu, Anna już z oddali będzie wiedzieć, że jest zgoda na ślub. Jeśli koń będzie czarny, brak zgody. Stanisław miał rzekomo uzyskać zgodę i wracać na białym koniu, jednak pogoda i błoto sprawiły, że koń stał się czarny. Gdy zobaczyła to Anna, umarła z rozpaczy, zanim Stanisław dotarł, by przekazać jej dobrą nowinę. Dziś obydwoje spoczywają pod kaplicą Oświęcimiów. W kościele można zobaczyć także wspaniałe nagrobki z okresu baroku i renesansu, przedstawiające niezwykle realistyczne postacie. Wykonane zostały przez znanych artystów, w tym m.in. Jana Marię Padavano. Warto także zwrócić uwagę na fragmenty średniowiecznych malowideł ściennych z XV i XVI wieku w kaplicy Przemienienia Pańskiego, odkrytych w 1994 roku, oraz obraz Matki Bożej Murkowej. Obraz swą nazwę wziął od dawnego umiejscowienia w murze kościoła. W czasie potopu szwedzkiego, gdy Krosno zostało zaatakowane przez wojska Jerzego Rakoczego, mieszkańcy modlili się pod obrazem o ocalenie miasta. Krosno oparło się na jeźdźcy, a Matkę Boską obrano za patronkę. Na zakończenie naszej wyprawy po Krośnie zwrócimy jeszcze Waszą uwagę na niewielki kościół ojców kapucynów, zaprojektowany przez praskiego zakonnika architekta ojca Innocentego Barta. Budowę świątyni rozpoczęto w 1770 roku, jednak splot różnych wydarzeń historycznych i trudności finansowych sprawił, że trwała ona 40 lat. Ojciec Bart dopilnował jednak dzieła, choć odchodząc w wieku 84 lat, nie doczekał ukończenia iluzjonistycznej dekoracji malarskiej, która jest jednym z największych atutów świątyni. Ołtarz główny i boczne, doskonale komponujące się z dekoracją malarską, pochodzą z końca XIX wieku. Obrazy w ołtarzach bocznych to dzieła uznanych w Galicji artystów Jana Kruszyńskiego i Jana Tabińskiego. Krosno to zdecydowanie jedno z ciekawszych miast na Podkarpaciu i warto poświęcić chwilę na jego poznanie. Atrakcji w mieście i okolicy nie brakuje, a dochodzi do tego jeszcze ciekawa historia i niesamowici ludzie, którzy w dużej mierze wpłynęli na losy nie tylko Polski. Pakujcie tobołki i ruszajcie do Krosna, bo naprawdę warto je odwiedzić.